Opowiem wam dzisiaj o swoim problemie, bo uwielbiam pizzę, ale nie zawsze pizza zostaje dobrze dostarczona. To, co tutaj widzicie, to pizza, która przeszła wiele, ale nie tak dużo jak pizza, która znajduje się obok. Bo ta to wygląda wyjątkowo... O, jest jeden plus. Ser się przynajmniej nie przyczepi do kartonu, bo też mi się tak zdarzało, że większość dodatków została na górze. Ale nie o tym jest dzisiaj filmik. Sporo siedzę i jem dużo nieforemnego śmieciowego żarcia, co jest sporym problemem, bo jak mówi Towarzystwo Kardiologiczne, trzeba robić kroków dziennie. No dobra, nieważne, kiedyś przeczytałem, że 10 000 kroków dziennie trzeba robić, bo to jest takie zdrowe minimum, albo maksimum, albo optymalna ilość. Ważne, żeby się ruszać, bo jeśli się nie rusza, to są problemy z sercem, nadciśnieniem, otyłością, depresją i wieloma innymi problemami, a dzisiejsze siedzenie cały czas przy komputerach może powodować, że się bardziej zbliżamy do tego typu rzeczy, których byśmy nie chcieli. Opowiem wam pewną historię. Kiedyś chciałem zmienić swoje życie i nawet zobaczyłem na promocji mini bieżnię. Pomyślałem, idealne rozwiązanie dla kogoś, kto dużo pracuje przy komputerze. Znalazłem taką na promocji i stwierdziłem, że sobie zamówię. A był to listopad zeszłego roku. Moja paczka gdzieś z tych okolic koleją zaczęła sobie jechać, przejechała całe Chiny, trafiła w końcu do Kazachstanu, gdzieś tutaj do Terep-Nozek, taka mieścina, jak sami widzicie. Potem śmieszna historia, bo zamiast bezpośrednio do Polski, z Terep-Nozek wyruszyła do Rosji, gdzieś tutaj, a potem trafiła do Polski, tylko w Polsce nie miał się nią kto zająć, więc pojechała na Węgry. W Węgrzech spędziła gdzieś tydzień i inną przesyłkę dostałem od innego przewoźnika i trafiła do Polski. Już myślałem, że ta paczka po prostu do mnie nie przyjdzie, ale w końcu przyszła po 2 miesiącach. 32 kg w takiej małej paczuszce, a w środku powinien być tak zwany walking pad, czyli mini bieżnia nie służąca do biegania, ale do chodzenia. Ziu. 一开箱检查2翻转180立方度到出走不羁4沿线撕开 CPE 带。 No i niestety tutaj padła mi bateryjka od mikrofonu, więc możecie tylko podziwiać, jak tłumaczę sobie instrukcję za pomocą Google Translatora. Bo ona niestety cała jest tylko po chińsku. Bieżnie wyciąga się troszeczkę jak telewizor i wygląda, jakby wszystko z nią było spoko, ale resztę moich błyskotliwych komentarzy niestety nie usłyszycie, bo niektórych rzeczy nie da się po prostu powtórzyć. Wracamy po przerwie, bo teraz mikrofon nam już działa, padła nam bateria, dlatego był lektor, ale teraz już mnie słyszycie w czasie rzeczywistym. I słuchajcie, to jest 1/3 masy, więc ciężko jest ogarniać, w jaki sposób powinno się tym tak naprawdę manewrować, bo po prostu nie wygląda to na coś dużego, a jest po prostu straszliwie ciężkie. To wyrzućmy. Są kółeczka pomarańczowe z tej strony, możecie zobaczyć, kręcą się, troszeczkę przypominają takie kółka od rolek, a to po to, żeby w łatwy sposób móc najcięższy fragment, czyli sam silnik bieżni, oprzeć na nich i żeby tą bieżnię móc sobie przesuwać. Na przykład wsadzić sobie pod łóżko, albo wsuwamy pod łóżko, zapominamy o bieżni i nigdy nie było tego zakupu. To był ten moment, kiedy jeszcze nie wiedział, że coś pójdzie nie tak. W takim opakowaniu jak z Toblerone, tutaj możemy zobaczyć, jest przewód zasilający, jest pilot zdalnego sterowania, jest smyczka, jest klucz, a to jest Goyo, czyli olej silikonowy. Nie? Kurczę. Tak wygląda pilot, do niego jest bateryjka i jeszcze silikonowa smyczka. Oprócz tego mamy kluczyk, wszystko było ładnie zapakowane w torebeczki. Jest sam olej silikonowy, żeby nawilżyć albo nasmarować raczej bieżnię, bo pas w momencie jak się obraca, no to jest jakieś tarcie, a trzeba je jak najmocniej zniwelować. Oraz jest przewód, do którego dostałem przejściówkę, żeby móc w ładny sposób to podpiąć. O, nie ma co, trzeba zobaczyć jak sama bieżnia wygląda. Się jakoś naciągnąć powinienem? Tu jest jakieś coś. Może... wystarczyło troszeczkę więcej siły. Zarąbiste. Tylko właśnie, w momencie, w którym silnik miałby coś takiego napędzać, kiedy byśmy stali tutaj całą siłą, no to mógłby się pojawić problem. Dlatego mamy olej silikonowy, którym trzeba całość nasmarować. Ale nie nałożyć tego absolutnie na sam pas, bo wtedy będziemy się ślizgać, tylko to wszystko musi być pod spodem i nie może być tego zbyt dużo, żeby nam się nie wylewało. No, ale bieżnia ogółem jest bardzo ładnie zrobiona. Jak zobaczycie tutaj z góry, to są
3 przyciski, jest włącznik, jest M, jest A. Natomiast od frontu, oprócz wybijających się straszliwie mocno kółeczek, jest wyłącznik, taki awaryjny, żeby ktoś przypadkowo bieżni nie odpalił. Oraz jest gniazdo, żeby podpiąć przewód, a jeżeli byśmy chcieli schować bieżnię, żeby się nam kurzyła pod na przykład łóżkiem, to wtedy nie musimy się w żaden sposób przejmować, bo możemy całość zamknąć i będzie się kurzyć tylko z wierzchu, a tam, gdzie wchodzi przewód, będzie cały czas czyściutko. Odpalam. Tak, świeci się. Widzisz? Tutaj się świeci. Czyli teoretycznie... Próbowałem jeszcze przez godzinę samemu i potem przez godzinę na live na Instagramie razem z wami. Bieżnia oficjalnie nie żyje. Pewnie uszkodziła się w transporcie albo ty... Możecie się zastanawiać, dlaczego akurat tutaj się znaleźliśmy z bieżnią, bo próbowaliśmy odpalić ją w paru pomieszczeniach, między innymi tam, tutaj jest akurat wylewka, więc tutaj jest płasko, tutaj jest twardo, więc myślałem, że cokolwiek zadziała, ale pod żadnym przewodem, w żaden sposób nie da się nic zrobić, świeci się tylko jedna mała diodka, nie da się tej bieżni wyszukać, nawet zmieniając na region chiński na Mi Homie. Tak, tu jest 220, bo w 2 miejscach jest oznaczenie, zarówno w instrukcji, jak i na samej bieżni, więc niczego nie spaliłem. Wszystkie próby, jakie były na live'ie, bo robiliśmy live'a na Instagramie z tego, jak próbowaliśmy uruchomić bieżnię, to też żadna z tych prób nie zadziałała, albo już wcześniej próbowaliśmy przed live'em to zrobić, więc wpadłem na świetny pomysł, że ta bieżnia może być czymś manualnym, czyli rzeczywiście możemy sobie ćwiczyć na zasadzie trzymania się i sobie chodzimy. Jeżeli to nam nie będzie odpowiadało, chcemy poćwiczyć inne partie mięśni, albo po prostu utwardzić swoje kolana, to dzięki takiemu zabiegowi jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjał kolan, jeżeli będziemy za kimś szli, żeby go albo ją błagać o coś. Błagam, nie rób tego! W tym momencie kolana już nie bolą, a jak wstanę, będą całe czerwone, ale w przyszłości, po miesiącu takich treningów, to zniknie, a tu pozostanie uśmiech. Więc akcja jest taka, przyjechała bieżnia, poczekała chwilę, przyjeżdżała bardzo długo. Miałem wielkie nadzieje i ambicje, że rzeczywiście to będzie działać, natomiast jak sami widzicie, nie do końca chce działać. Myślę, że jedynym sensownym wyborem w tym momencie będzie po prostu tą bieżnię wziąć, spakować, otworzyć ticketa na Gearbestie, skąd ją kupiłem i po prostu ją zwrócić. Mam nadzieję, że odzyskam pieniądze. Jak mi się cokolwiek uda, to po prostu dam wam znać. Natomiast póki co, no, nic więcej nie powiem. Ładnie wygląda, jest fajnie wykonana, ale to jest absolutnie wszystko. Natomiast inna rzecz, jaką fajną kupiłem z Chin, żeby jednak coś działało i rzeczywiście miało rację bytu, to jest coś, o czym marzyłem już od bardzo, bardzo dawna. Myślałem, że to będzie absolutnie totalnym szmelcem, ale jak się okazuje, już praktycznie od miesiąca leży mi tutaj. W tym momencie ładują się tutaj pady, ma przegródki. Jest to ładowarka na 5 portów USB, z czego jeden z tych portów jest na Quick Charge 3.0. Co prawda do podstawki ten grzybek nie chce się za bardzo trzymać, bo nie chce zaskoczyć w żaden sposób, żeby się trzymał, ale zawsze można go przykleić. Jest jedna bardzo ważna rzecz dotycząca tego grzybka, mianowicie na górze jest mały guziczek. O, źle trafiłem, ale rzeczywiście podświetla. Jeżeli zgasimy sobie tutaj światło, to będzie elegancko i ładnie. Ja tak oświetlony tym grzybkiem, daję wam linka do niego gdzieś tam na dole, żebyście wiedzieli, jaki to jest grzybek. Moim zdaniem zarąbisty sposób, żeby ładować więcej niż jedno urządzenie, nawet jeżeli byśmy nie byli w stanie wykorzystać pełnej mocy wszystkich portów, to i tak jest spoko. No i z wami się żegnam. Mam nadzieję, że następnym razem nie będziemy się widzieć przy rozwalonym, niedziałającym produkcie, tylko przy czymś, co jest dosyć fajne. Teraz się trochę boję zamawiać droższe rzeczy, a już zamawiałem swoje hulajnogi z Chin. Może to jest potknięcie na drodze do czegoś epickiego, czegoś większego. Czyli teraz trzeba wziąć taką wielką drukarkę 3D, metr na metr. Więc moja ocena na dzień dzisiejszy nie może być mega pozytywna, jest taka se. Jak uda mi się uzyskać działającą bieżnię, to myślę, że to poprawię. A póki co żegnam się z wami. Mam nadzieję, że się podobało. Łapka w górę na pocieszenie, chociaż 2 inne filmy, subskrybujka. I tą butelkę wam już kiedyś pokazywałem, ale ma fajny dźwięk. Jak Lord Vader. Prawie, że się poplułem.